W ostatnim odcinku afrykańskiej serii pojedziemy do Parku Narodowego Wodospadu Murchisona, położonego w północno-zachodniej części Ugandy. Wstajemy przed świtem, po czym przez parę godzin jedziemy dość dobrymi drogami w kierunku tego całkiem dzikiego zakątka kraju. Mamy tam odbyć nasze pierwsze safari, humorów nie psuje więc ani wczesna pora, ani dość długa droga, która w dalszej części staje się też mniej komfortowa. Jeszcze przed parkiem, tuż obok drogi, spotykamy małpy, których nie uświadczyliśmy przez 9 dni pobytu w Afryce. Zobaczcie, jechaliśmy sobie i zatrzymaliśmy się na chwilę i są małpy. Przyjechaliśmy z kampanii, dojechaliśmy tutaj do ostatniej miejscowości i teraz jedziemy już prosto do parku. Jak widać, tam już nie będzie dróg, ale co ciekawe, wszędzie jest zasięg. Podobno w parku też łapie zasięg telefonu. Za oknem widoki typowe dla ugandyjskiej prowincji. Gliniasta droga, mnóstwo zieleni i ludzie niosący różne przedmioty na głowach, przemieszczający się siłą własnych nóg. Tym razem ponadto oprócz murowanych budynków widzimy ubogie chatki kryte strzechą, takie same, w jakich prawdopodobnie mieszkano tu nie tyle dziesiątki, co setki lat temu. Po około 5,5 godzinach drogi dojeżdżamy do bramy wjazdowej do Parku Narodowego. Wjechaliśmy do parku, tutaj gdzie ten las się zaczyna. To jest chwilę, tutaj są lasy, a później będą sawanny. Jak zobaczymy jakieś zwierzęta, to mamy powiedzieć kierowcy. Wow, prawie się skleiliśmy z samochodem z naprzeciwka. What is the name? I'm sorry? Olive baboon. They are a little bit green. To były pierwsze z dziesiątek małp, jakie spotkaliśmy przy drodze wjazdowej do Parku Narodowego. O tym, dlaczego wolą przebywać obok drogi, dowiecie się w dalszej części vloga. Tymczasem jedziemy wąską drogą pośrodku ugandyjskiego lasu równikowego i spodziewamy się zobaczyć dziką przyrodę i nic więcej. Ku naszemu zdziwieniu okazuje się jednak, że droga staje się szersza i wygląda, jakby miano na niej położyć nawierzchnię. Widzimy powstające w środku Parku Narodowego mosty i dowiadujemy się, że na jego terenie odkryto ropę naftową. Złożami ropy naftowej zainteresowały się Chiny i różnymi metodami, m.in. inwestycjami w ugandyjską infrastrukturę, przekonały Ugandyjczyków, że świetnym pomysłem jest wybudować asfaltową drogę dla ciężarówek przewożących ropę pośrodku dziewiczego Parku Narodowego. Dojechaliśmy na miejsce, tak wygląda nasz samochód z zewnątrz, a tak wygląda otoczenie. To jest rzeka Nil i w tej rzece tutaj są krokodyle. Mam nadzieję, że je zobaczymy. A tam Chińczycy budują most. Dzikie wybrzeże Nilu, takie jakie stworzyła natura. So the hippos, they can survive both on land and even in water. Much of the time during the day, they stay in water. When they spend too much time outside of the water, and when it is too hot, they face the high level of dehydration. So that's why most of the time you have to stay in water to cool down the body temperature. They have got the thin layer, but it is so strong. Egyptian goose. Some other people, they call it the Nile gills because of they like more resting at the stretch of the Nile. Krokodyl. That here is mainly fish, 95%, then like 4%. Depends on the small antelopes, and then 1% yes, some birds. Jest mega szeroki, tego nie widać na filmie, ale jest bardzo szeroki.
Vámonos. Pomału oddalamy się od cywilizacji i zaczynamy zapominać o Chińczykach, ludzkiej pazerności i ropie naftowej. Płyniemy w górę Nilu Białego, jednej z dwóch głównych odnóg Nilu, który łączy się z Nilem Błękitnym w Chartumie, stolicy Sudanu. Na horyzoncie widzicie cel naszej podróży. To wodospad Murchisona, skalna szczelina o szerokości zaledwie 7 metrów, przez którą przeciska się Nil, obniżając w ten sposób swój poziom o 43 metry. Jeszcze kilkanaście minut marszu i będziemy mogli obejrzeć ten wodospad z bliska. Ależ to wygląda, spójrzcie. Ściana po prostu. Idziemy w górę Nilu. Chyba to jakiś punkt widokowy tutaj będzie. A to jest pułapka na muchy CC. Te kolory je przyciągają. Jak wlecą do środka w tą siatkę, to nie mogą wylecieć. A są tu muchy CC, dlatego kazali nam się nasmarować repellentem. Okej. Idziemy. Wouldn't dare to swim. You can swim here. The current of water is very high. You have some rocks down there which when you swim you will knock yourself in the rock. But what is good that there are no crocodiles here for sure. At this point. Yeah. At this point of view. Spójrzcie na tę ścianę roślinności po lewej stronie. Grubo. Włazimy na górę, jak widzicie cały jestem mokry po prostu. Spotkałem już paru Polaków, wszystkim mówię dzień dobry. W sumie połowa ludzi tutaj, no może nie połowa, ale z 1/3 to Polacy, słyszę polski język. Okej, Wspinaczka w tym rejonie świata jest męcząca. Tam idziemy, no tak wygląda ta rzeka z góry i sobie płynie tam. Jaki mały ten Nil jeszcze tutaj jest, zobaczcie. Jakie maleństwo, co? Ale porywiste maleństwo. Nie powiem. Tutaj pary mnóstwo. Kropel wody z rzeki wzbijanych przez to, że woda spada. O kurde, mam nadzieję, że idziemy tam. Zaraz wam się chyba trochę zamgli wzrok, bo tu jest dużo wilgoci w powietrzu. Sprawdzimy wodoszczelność kamery. No powiem wam, że grubo, nie chciałbym skoczyć tam sobie. Chyba zaczyna nam trochę padać deszcz, ale jeszcze pójdziemy nagrać jedno miejsce. A, nawet jest teraz. Widzicie? Śmieszne to jest, bo zupełnie niespodziewanie mamy się przedostać, stoimy tam w kolejce, mamy się przedostać samochodem, promem na drugą stronę rzeki, a tu cyk, hipopotamy sobie pływają w rzece. Ale jest duży skubaniec, tego nie widać na taśmie, znaczy na filmie, ale jest duży, naprawdę duży. A gdyby tak tu nagle gdzieś krokodyl wyskoczył, to by było śmieszne. Podoba mi się ta instalacja. Przedostajemy się promem na drugą część Nilu, nie spodziewając się, że właśnie tam znajduje się to, na co czekaliśmy. Przed nami ciągnące się po horyzont sawanny pełne zwierząt, które występują tu w takich ilościach, że zliczyć ich nie sposób. Co chwilę pokazujemy je sobie palcem, ciesząc się jak dzieci i pytając naszego przewodnika o nazwy niektórych z nich.
Ej, są żyrafy. Jak to pięknie wszystko wygląda. Buffalo. Búfalo. To jest loser buffalo, czyli przegrał w walce o bycie szefem i został wyrzucony ze stada. The body that you see the other one behind there. Yeah. So when the body temperature becomes hot, they wallow into the mud. So this is our national animal. It's on our national coat of arms. Tych zwierząt nie trzeba przedstawiać. Akurat pokazały się od dupy strony, ale wiadomo jakie to zwierzątko. Drinking water. To jest rodzina słoni, powiedział nam przewodnik. Te wszystkie drzewa zostały zasadzone przez słonie. Z ich odchodów pochodzą nasionka, które wydalają, a zrywają owoce z drzewa już dorosłego. No i później wydalają po prostu pestkę. I tak się rozprzestrzenia to drzewo tutaj. Zawsze myślałem, że safari to taki do bólu oklepany sposób na poznawanie afrykańskiej przyrody. Prawdopodobnie podświadomie odrzucała mnie też wizja safari z dawnych czasów, gdy termin ten oznaczał w skrócie wyprawę myśliwską w Afryce. Tego i kolejnego dnia przekonałem się jednak, jak bardzo się myliłem. To była prawdziwa magia. Przyjechaliśmy do naszej kwatery i jest już w sumie za ciemno, żeby nagrywać, ale tylko chciałem, żebyście posłuchali. Tam jest rzeka. Mówili nam, żebyśmy nie chodzili tam sami w tamtym kierunku, bo są albo hipopotamy, albo krokodyle i nie jest to dobry pomysł. Staliśmy o 5:10 i szykujemy się na poranne safari, żeby zobaczyć jakąś zwierzynę. Están acostados todavía. Jest tu mnóstwo drzew akacji, które są pożywieniem dla żyraf i dla słoni. Być może je zobaczymy. All of them are umbrella shaped. They keep on eating the lower leaves until they make that umbrella shape of the whole trees. They say that the acacia trees has some sugar. That's why elephants and giraffes like it too much. I don't think we can pass with them on the road, right? Wow. Uy, tengo miedo. I co teraz? Dużo słoni na drodze, moi drodzy. Can they run faster than us? Yes, they can run 60 kilometers per hour. Oh my god. So let's not get closer to them, okay? Yeah. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że one biegają z prędkością 60 km na godzinę, więc gdyby chciały, to mogłyby tu przybiec. I to nie byłoby za Mi dobre. amor, vienen para acá. Sí, mi amor, yo sé, pero ¿qué podemos hacer? Vamos a dar la vuelta. No, no. ¿Cómo que no? Yeah. They are coming to this direction, you know. But you have experience with them, right? Yeah. You know that they will probably not come here. Like attack or something like that. No, they can show that they are charging. You can know that they are about to charge. They can, when they raise their ears and start doing what they are charging. Or they are making the noise. Yeah, when they like raise their ears, they charge. So what you do, you back off them. You show them you have no problem with them. Okay, Yeah, but if you continue coming towards it, then it will okay. also attack. They are getting really close. You know? Chciałbym przeżyć to safari zasadniczo. ¿Qué No ich dice? jest. Algo bueno. Mira, Parece. pero se está acercando demasiado, mi amor, que no se acerquen. Tengo demasiado miedo.
No, mira, ellos hacen así y ellos se van. Więc koleś po prostu klaskał i one odeszły dzięki temu. Ale kosmos. Biegają z prędkością 60 km na godzinę, ważą kilka ton i potrafią zabić, ale jak się na nie klaśnie, to idą z drogi. Schodzą z drogi. Spoko. Jest metodą. We have to cross anyway, right? Yeah. Okay. Tenemos que pasar. Entonces, Wow, 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 wow. ese grande, ¿sí? Eso se molesto. Ellas sí no son agresivas. No, creo que no. Qué alta es. Can giraffes be attacked by other animals, like lions, or no? Yeah, giraffes can be attacked. But it's not very common, right? Yeah, sometimes they attack to most cases when they are taking water. Because Okay. they spread their legs wide and then they put their neck down. So you find that coming back up is hard. That's Uh-huh. when they are attacked. But when they are just standing upright, it's very hard. Because they can kick. Yeah. Ay, qué linda. Mira qué grande las patas. Sí. So that is a male giraffe. The male giraffes have 5 horns. And for the female, it has only 2 horns. You can see its body is a bit dark. The older it grows, the darker the body. And it's the only animal that has horns covered by the skin. Es un ave nacional de Uganda. Ah, ok. Total. Mangus. Jedzą węże. Those are the stripped mangoes. Właśnie się dowiedzieliśmy, że tam gdzie jest dużo samochodów przed nami, tam są lwy, albo przynajmniej były jeszcze przed chwilą. Zobaczymy. When the temperature becomes hot, they will go and rest. But now the weather condition is still okay for them. But they have probably eaten before, right? They Yeah, are not they have hunting finished- anymore. They are finished to eat. Yeah, they're just in their relaxing time. So when it becomes hot, they will go and rest. And one of them, I think at least one of them had a collar. Is it to control where they are, population or something? Yeah, that's a tracker. Tracker, yeah. They always put it just in case. Sometimes when it falls sick, I see. yeah, they track it. These are females, Yeah, right? these are females. And the males, they are separate? The males, most of the time, they're very lazy. They're always resting. The women are the ones that do the hunting. Jedziemy sobie, mała kolejka się już zrobiła w związku z tymi lwami. A tam daleko, daleko widzicie żyrafa. Te lwy sobie tam idą z przodu spokojnie, przed samochodami. Hippo! Eagle Eagle! on the tree here. Ah, yeah, there is an eagle on the tree. A tu mamy buffalos, moi drodzy. They have a very poor sight, but they have a very high sense of smell.
So when you notice, when you see them, they'll be raising their nose. They try to smell. Ellos no pueden ver muy bien, pero tienen nariz muy sensible. Y por eso van a subir su nariz para sentir nuestro olor. And the birds on them, they eat the parasites? Yeah, the birds on them eat the ticks and flies. The male close to us, it looks like he's the boss, right? Yeah, he's the male around. It's the winner who, because the winners remain in the herd and the losers go out. Tutaj jest samiec w środku. Jeżeli to stado byłoby zaatakowane przez jakieś zwierzę, jakąś grupę zwierząt być może, to te największe zwierzęta, takie jak ten samiec tutaj duży, stoją na zewnątrz i chronią te młode. Na pożegnanie mamy naprawdę starego samca, żyrafę. Widać po kolorze. No więc wracamy. Tam jest most, ten, który budują, stamtąd płynęliśmy łódką, pokazywałem wam to. A tu jest prom, którym przypłynęliśmy wcześniej. Dzieciaki, które idą do szkoły, wychodzą sobie z promu, ludzie ubrani w tradycyjny sposób. A teraz dzieciaki wsiadają z powrotem do autobusu. Ale jeszcze przez chwilę a propos lwów, zapytałem naszego przewodnika, czy widział samce, czy często widzi. On powiedział, że w tym roku widział 2 razy tylko samca. Bo samce są leniwe i z reguły sobie siedzą i odpoczywają, a samice polują, żeby zdobyć pożywienie dla siebie i dla dzieci. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby nagrać dla was i dla siebie też w sumie dźwięk natury w lesie, w którym żyją małpy. Bo wyjeżdżamy z parku, a to jest właśnie taki las. Yeah, chimpanzees. Chimpanzees also, but they don't show up to the people, right? Especially mostly inside the forest. But Yeah. again, the monkeys, they like staying in the less dense where they can run. And the chimps like staying in the thick forest. So I see. they come and eat their babies. The babies of the monkeys that we have seen. Yeah. We have the black and white colobus monkey. We have the red-tailed monkey. We have the vervet monkey, the blue monkey. They're all in this forest.